Szwajcaria to miks nowoczesności, ale też przywiązania do tradycji. To kraj, który pielęgnuje swoją odrębność i wielokulturowość. Panuje tu demokracja bezpośrednia, a ludzie na poziomach kantonalnych, regionalnych i federalnych rządzą się sami i cały czas o czymś decydują. Szwajcaria składa się z 4 stref kulturowych. Mamy Szwajcarię francuskojęzyczną, niemieckojęzyczną, mamy kanton włoski oraz gryzoński, w którym obowiązuje język retoromański. Federalizm ma ogromny wpływ na poczucie odrębności kantonalnej, a Szwajcarzy są przede wszystkim obywatelami swojego kantonu. W Szwajcarii każde miasto ma inne znaczenie. Brno, w którym teraz jesteśmy, z średniowieczną starówką i z błękitną rzeką Are, jest politycznym sercem kraju. W Bernie, a dokładnie w tym domu, w latach 1903-1905 mieszkał Albert Einstein. Były to znaczące 2 lata, ponieważ właśnie wtedy opublikował teorię względności. Brno liczy około 137 000 mieszkańców, co czyni je 4. co do wielkości miastem Szwajcarii. Największym jest natomiast Zurych, który jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym. Kosmopolityczna Genewa to centrum dyplomatyczne. Znajduje się tu siedziba ONZ czy WHO. W czasach wielkiej emigracji przebywało tu 3 naszych wieszczów: Krasiński, Słowacki i Mickiewicz. To tu powstał Kordian, pewnie przez bliskość Mont Blanc. Szymon każe jeszcze dodać, że jest tutaj fontanna, która ma 140 metrów wysokości. A dokąd pojechać, jeżeli chcemy Szwajcarii w pigułce? Do położonej nad jeziorem 4 kantonów? Lucernę. Znajdziemy tutaj góry, jezioro, sztukę, historyczne piękno i nowoczesną elegancję. W Lucernie poczujemy prawdziwego ducha średniowiecza. Znajdziemy tutaj najstarszy w Europie drewniany most, Kapelbrücke, z malowidłami, które opowiadają historię miasta. Powstał on w 1360 roku. Most znajduje się na rzece Rijs z wieżą obronną Wasserturm, która pełniła kiedyś funkcje obronne, była też więzieniem, salą tortur i skarbcem. Zanim wybierzemy się w góry lub w rejs po jeziorze, warto w Lucernie zobaczyć starówkę z pięknymi, ozdobnymi kamienicami, Grand Hotele i udać się pod pomnik szwajcarskich gwardzistów z lwem. Po drodze mijamy największy barokowy kościół w Szwajcarii, kościół jezuitów pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. A to jest drugi drewniany, zachowany most w Lucernie, Spreuer-Brücke, również z malowidłami, tylko tym razem z motywem Danse Macabre. W Lucernie był jeszcze 3. drewniany most, Hofbrücke, ale został on zniszczony w XIX wieku. Nad Lucerną góruje Pilatus, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów Szwajcarii, z którego rozpościera się widok na jezioro 4 kantonów i Alpy. Legenda głosi, że spoczywa tam Poncjusz Piłat. W 2026 roku Defender wystartuje w rajdzie Dakar. Jednym z 2 kierowców będzie 14-krotny zwycięzca tego rajdu, Stefan Peter Hansel. Inna marka zadebiutuje podczas wyścigów Formuły 1. I ja właśnie lecę na prezentację bolidu do Monachium, a Was zostawiam z Szymonem, który zabierze Was do Bazylei. Z powrotem widzimy się w Lucernie, ale już nie takiej wielkomiejskiej. Zabierzemy Was w góry. Zanim zabiorę Was do Bazylei, chciałbym pokazać Wam jeszcze jedno ciekawe miejsce w Lucernie. Jest nim Muzeum Transportu. To przestrzeń, w której można zobaczyć historię transportu w każdej formie. Od kolei i motoryzacji, przez lotnictwo i żeglugę, aż po kosmos. Muzeum prezentuje kultowe pojazdy i maszyny, a także nowoczesne, interaktywne wystawy oraz multimedialne instalacje. Jest tu nawet sekcja z bolidami Formuły 1, w której można samemu zmienić wyścigowe opony marki Pirelli. Pora się zbierać. Ruszamy do Bazylei. To miasto ma powierzchnię porównywalną do portu lotniczego we Frankfurcie i jest prawie tak samo duże jak to, czym jadę, czyli Range Rover LWB.
to, moi drodzy, jest bazyliszek, czyli wszechobecny symbol miasta. Znajdziecie go na wielu fontannach oraz budynkach. Niektórzy wierzą, że nazwa miasta pochodzi od tego stwora, ale nie ma na to żadnych dowodów. Za mną znajdują się Roche Towers. Wyższa z nich to najwyższy budynek w Szwajcarii, mierzy 205 metrów wysokości. Tam, gdzie spotykają się granice Szwajcarii, Francji i Niemiec, leży Bazylea, jedno z najbardziej wyjątkowych miast kraju. To właśnie tutaj Ren nadaje miastu rytm, dzieląc je na historyczną część Gross-Basel i bardziej nowoczesne Klein-Basel. Bazylea słynie jako kulturalna stolica kraju. To miasto z największą liczbą muzeów w przeliczeniu na mieszkańca, z legendarnym Kunstmuseum na czele. Bazylea to również ważny ośrodek nauki i przemysłu farmaceutycznego. To miasto, gdzie historia, sztuka i nowoczesność spotykają się nad brzegiem Renu. A propos sztuki. Właśnie tutaj znajdują się jedne z najważniejszych instytucji sztuki współczesnej w Europie. Schaulager Foundation to wyjątkowa instytucja sztuki współczesnej łącząca muzeum i archiwum. Dzieła prezentowane są tu rzadko, wyłącznie wtedy, gdy wystawa wnosi realną wartość i kontekst. To miejsce stworzone bardziej do myślenia o sztuce niż do jej masowego oglądania. Drugie miejsce to Foundation Bayerler, jedno z najważniejszych muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej w Europie. Położone w otoczeniu natury, prezentuje dzieła takich artystów jak Monet, Picasso czy Mondrian. To przestrzeń, gdzie sztuka, światło i krajobraz tworzą wyjątkowe doświadczenie. A teraz segment, w którym patrzę na rzeczy, a niektóre nawet dotykam. Dziesięć kilometrów na południe od Bazylei znajduje się ten oto monumentalny budynek, czyli Goetheanum II. Zaprojektowany przez samego Rudolfa Steinera, obecnie jest własnością i siedzibą Towarzystwa Antropozoficznego. A dlaczego Goetheanum II? Ano dlatego, że budynek posadowiony jest na fundamentach Goetheanum I, który spłonął w 1922 roku. Obecnie znajdują się tu archiwum, biblioteka, sale wystawowe oraz sala teatralna. Budynek zaliczany jest do nurtu architektury organicznej, ale często też określa się go mianem eklektycznego przejawu wczesnego modernizmu. Ania powiedziała, że będę nim zachwycony. Tak naprawdę to średnio mi się podoba. Znaczy szanuję, ale nie podziwiam. A ta monumentalna budowla za mną... Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas z Szymonem w Bazylei. Ja jestem już z powrotem i dzisiaj wspólnie przejedziemy trasę z Lucerny w stronę Altdorfu. Jest to jedna z najpiękniejszych tras, jakie można pokonać w centralnej Szwajcarii, ponieważ wiedzie ona przy jeziorze 4 kantonów, więc mijamy niesamowicie malownicze krajobrazy, a oprócz tego możemy poczuć ducha szwajcarskich legend, ponieważ to właśnie w Altdorfie Wilhelm Tell miał strzelać z kuszy do jabłka, które było umiejscowione na głowie jego syna. Była to kara, którą austriacki namiestnik mu zadał za to, że nie chciał mu oddać czci. Wilhelm Tell oddał ten strzał, nie raniąc przy tym dziecka, i stał się symbolem wolności i niezależności Szwajcarów. Obiecałam Wam, że zabiorę Was w góry. Właśnie jedziemy do hotelu, chyba do najbardziej niesamowitego miejsca, w którym można spać w Szwajcarii. Pamiętacie, jak mówiłam Wam o tej ogromnej górze Pilatus, którą widzieliśmy nad jeziorem w Lucernie? Właśnie jedziemy do hotelu, który jest położony tuż pod jej szczytem. Już sama podróż jest atrakcją, bo żeby się tam dostać, trzeba użyć kolei zębatej lub kolejki linowej. My jesteśmy właśnie w gondoli i idziemy do hotelu. Boże, jakie małe owieczki, a później jem jagnięcinę. Hey ho everyone! Welcome to Pilatus Golm at 2,132 meters above sea level.
naszemu zachwytowi. Od samego wejścia do hotelu wita nas jarmark świąteczny. Jak dobrze być w Szwajcarii właśnie w tym okresie. Pierwszy raz chyba jemy coś dobrego w Szwajcarii, no bo tutaj, żeby bardzo dobrze zjeść, trzeba dużo zapłacić, więcej niż na przykład we Włoszech. Pilatus Kulm to górski hotel z ponad 100-letnią tradycją. Został wybudowany w 1890 roku. Z okien wszystkich pokoi możemy tutaj podziwiać alpejską panoramę, góry, doliny i jeziora. Hotel wraz z najbardziej stromą, zębatą kolejką w Europie został wybudowany w czasach Belle Époque i od tamtego momentu został uznany za wzór alpejskiej gościnności. Hotel jest świetną bazą wypadową dla ludzi, którzy lubią chodzić po górach. Nie tylko fani górskich wędrówek znajdą tutaj coś dla siebie. To również miejsce dla turystów, którzy szukają kontaktu z naturą, chcą odpocząć, ale też pójść do restauracji, która jest przepełniona nostalgią, zobaczyć piękne wschody i zachody słońca. Ten hotel to po prostu nie tylko nocleg, ale też niesamowite przeżycie. Szwajcaria to oczywiście Mekka dla kierowców. Mowa tutaj o przełęczach. Co prawda w okresie, w którym tutaj jesteśmy, część z nich od października do maja potrafią być zamknięte. Takie na przykład przełęcze jak przełęcz Świętego Gotarda, Furka Pass czy Grimsel Pass. Na szczęście znaleźliśmy przełęcz, która jest troszeczkę niżej i jest otwarta przez to, Bryniś Pass. Ta trasa to niesamowita przygoda widokowa, która pozwala poznać charakterystykę tego regionu, ale też komfort jazdy naszym Range Roverem LWB. To najbardziej luksusowy samochód terenowy. My co prawda w terenie teraz nie jeździmy, ale jeździmy po przełęczach i też świetnie się tutaj sprawdza, a przede wszystkim to jest bardzo, bardzo komfortowy samochód i nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego towarzysza naszej podróży ze względu na ten ogromny bagażnik, przestrzeń, którą on ma i na tylnej kanapie, i z przodu, a poza tym przy tak ogromnych gabarytach praktycznie zawraca w miejscu. Jeżeli chodzi o opony, to pamiętajmy, że Szwajcaria jest krajem górskim, czyli panują tutaj bardzo zmienne warunki pogodowe. Opony zimowe są tutaj zalecane oczywiście od października do końca kwietnia. Nie ma takiego nakazu, że musimy je mieć. Odpowiedzialność jest przerzucona na kierowcę. W momencie, kiedy spowodujemy wypadek, a nasz samochód nie będzie odpowiednio przystosowany, czyli nie będzie miał założonych opon zimowych, no to ubezpieczyciel może oczywiście odmówić wypłaty odszkodowania. No i jak to w Szwajcarii, dostaniemy ogromny mandat. Wożenie łańcuchów śniegowych również nie jest w Szwajcarii obowiązkowe, jednak istnieją drogi ze specjalnym oznakowaniem, na których te łańcuchy musimy mieć. Zimą pozostają otwarte tylko te przełęcze, które są naprawdę kluczowe i właśnie jedną z nich jest Bryniś Pass, którą dzisiaj jedziemy. Łączy ona Lucernę z Interlaken. Po drodze mijamy takie jeziora jak Sarnen czy Lungern, odcinki z serpentynami, tunele oraz punkty widokowe położone na wysokości około 1000 metrów. God bless Szwajcarię i te przełęcze. W drugiej części programu, tej śnieżnej, bardziej zimowej, będzie ich jeszcze całkiem sporo.
Uwielbiam podróżować po Szwajcarii Range Roverem LWB, aczkolwiek musimy go na chwileczkę zaparkować, ponieważ nie ma Szwajcarii bez pociągów. Tutaj to nie tylko środek komunikacji, ale też kultura. Dzisiaj pojedziemy tym najpiękniejszym. Ladies and gentlemen, the train crew welcomes you on board the Pociąg La Belle Époque to pociąg, który ma zachowane oryginalne wagony z lat 30. Środek odnowiono, także wygląda to jak ruchoma kapsuła czasu z drewnianymi panelami, z mosiężnymi elementami. No i oczywiście nie chodzi tutaj tylko o przemieszczanie się z punktu A do punktu B, ale głównie na patrzenie przez okno. My name's John Hannay. I work part-time for this train company, Montreux-Boulogne-Benoît, and the rest I do music. I'm a singer-songwriter. Welcome aboard on the Golden Pass Belle Époque train. Bernese Oberland came together with Montreux to make a connection between the two lakes, Lake of Thun, Lake of Geneva. Between 1901 and 1905, this train line was built to connect those both lakes across the mountains. So that was the basic idea. So may I ask you about the train culture in general in Switzerland? I think it's a thing. Yeah, trains are used a lot in Switzerland. It's a very important means of transport, and there's been a lot of investment in trains. And the nice thing is, if someone using the train in Switzerland is using renewable energy source. So this was due to coal crisis after the Second World War. There was not enough coal, and the Swiss railway network invested into a lot of hydroelectric power. World economic crisis, as well as the Second World War, was the definite end of this train. And then around 20 years ago, we refurnished this Belle Époque train in our workshop in Cherné near Montreux. They did the woodwork as was original, this chestnut wood and the upholstery and new windows. We started in Zweisimmen at 940 meters, and then we went to Sanne-Mersed at 1300 meters, and now we're descending to Gstaad at 1000 meters altitude. So we're doing huge altitude changes. Gstaad was just a handful of houses before the train came, and from 1903 onwards it started to grow. That's great. Thank you so much. Start. To był jeden z najpiękniejszych przejazdów. Na pewno idealny na to, żeby na chwilę chociaż zostawić samochód i spróbować innego sposobu podróżowania, takiego bardziej analogowego. Dojechaliśmy do Gstaad, do jednego z najbardziej prestiżowych alpejskich miasteczek. Ma zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, natomiast jest tu ogromna liczba 5-gwiazdkowych hoteli, butików, ekskluzywnych restauracji i prywatnych rezydencji. To miejsce od lat przyciąga filmowców, artystów, sportowców i rodziny królewskie. Prawdziwy rozkwit miasteczka nastąpił w latach 50. i 60. XX wieku. To wtedy zaczęły tutaj przyjeżdżać gwiazdy kina i arystokracja. Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Roman Polański, Rod Stewart czy Madonna. Co ciekawe, ta sława nie sprawiła, że Gstaad stało się krzykliwe. Wręcz przeciwnie. Panuje tutaj ścisła ochrona tradycyjnej zabudowy i zakaz budowy wysokich, nowoczesnych hoteli. To wszystko sprawia, że Gstaad do dziś wygląda jak elegancka, drewniana osada sprzed dekad. To tutaj znajdziemy tradycyjną alpejską drewnianą zabudowę, czyli szwajcarskie szalety. Pierwotnie było to schronienie dla hodowców zwierząt, a obecnie też schronienie tylko dla narciarzy i turystów. Gstaad słynie z tras narciarskich i z bardzo spokojnej, ale luksusowej oczywiście, atmosfery, ale takiej klasycznej, typowo po szwajcarsku. Esencja Alp. Do tej pory byliśmy super szczęśliwi, jeżeli chodzi o pogodę, natomiast tutaj w Gstaad jest zimno i pada, więc weszliśmy na herbatę, żeby się zagrzać. Tak wygląda oto nasza herbata, Cremeschnitte, czyli jak pan Słowak, który nas tutaj obsługuje, stwierdził, tradycyjne, typowe ciastko dla tego miejsca. No wróciłam już do Ciebie, ale mieliśmy widoki. Jedziemy dalej. Podgrzewane fotele. Tego nie mieli w pociągu. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to komentujcie i subskrybujcie ten kanał. Program napędza Pirelli, a wiezie nas Range Rover.